Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na naszym kanale. Ja na imię mam Mirek. Tam w oddali widać Beatę. Zaraz do niej dojdziemy. Jak wiecie, ostatnie dwa odcinki to były odcinki wyjazdowe. Byliśmy na działce u rodziców Beaty. I w związku z tym bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować moim rodzicom, że nas chcieli w ogóle wpuścić na tą swoją działkę. Jak będzie to możliwe, to jeszcze kiedyś tam zajrzymy, prawda? Jak nas wpuszczą. Tak. U nas nagrywaliśmy, pokazywaliśmy wam naszą działkę 3 tygodnie temu, prawda? No, chyba tak mniej więcej. Także to były A porosły już rośliny. Widać sporą różnicę. duże zmiany, prawda? Zrobimy sobie jakiś za chwilę spacerek po działce. Zrobimy, pokażemy. Także zostańcie z nami i zapraszamy do oglądania. Muszę to przyciąć dzisiaj, dlatego że tu się już nie da przejść. Tak zarosła, że dżungla się zrobiła. Idziemy na spacerek? Idziemy na spacerek. Tutaj rosną rozchodniczki. Tutaj jest nowo kupiona tak, werbena patagońska. Dobrze, a może zrobimy krótki test ze znajomości roślin na działce, które masz. A nie. Tutaj jest gaura, to wiem. No i rozchodniki. Tutaj jest żółwik, który kupiliśmy w ubiegłym roku i czekam, aż pięknie się rozrośnie. Idzie mu nieźle, muszę mu przyznać, że idzie mu nieźle. Tutaj to może omińmy szerokim łukiem, bo tutaj są trawy, które nie chcą rosnąć. Tutaj też może omińmy szerokim łukiem. Ale ja chciałbym nawiązać do bukszpana. Strasznie zdziczał. Po prostu szaleje strasznie. Trzeba go przyciąć i to mocno. A tam z tyłu widzicie trawę gigant też. Ona się wyłania. Wyłania się i też szybko rośnie. I tam z tyłu jeszcze jest wiciokrzew, serotina, który niestety zaatakowany został przez mszycę i musimy coś podskoczyć i kupić, żeby nie poleciał, bo on jest bardzo ładny. Coś na mszycę musimy kupić. Tak, tutaj są czosneczki, co się śmiałam, że wyglądał jak szczepiorek, no zaraz będą kwitły, tak. Tutaj peonia już przekwitła, muszę to pousuwać. Tutaj żaba. Sporo żab jest w tym roku. Tutaj kwitną te drugie gatunki peonii. Tutaj szałwia. Też bardzo ładnie się rozrasta. Tutaj czosnki. Tu też są czosnki. Też będą kwitły. Inny gatunek. Słoneczniczki. Też coś im w tym roku wolniej idzie, ale są ładne. Bardzo ładnie wyglądają. No, hortensja też daje, nie? Tak, hortensja daje i mamy nadzieję, że będzie w porządku w tym roku. Tutaj jest mój ukochany żelaźniak. Doczekałam się wreszcie, że zakwitnie. On ma tutaj te kulki. Piękny, dla mnie on jest przepiękny. Tu bodziszek, chyba bodziszek. Tak mi się wydaje, mogę się mylić. A tutaj jest przegorzan. Mnie się on bardzo podoba. Niektórzy uważają, że to jest chwast. No, w jakimś sensie jest chwastem, ale jest taki inny po prostu. Zupełnie inny. A tu jest ta druga werbena patagońska, którą kupiliśmy, bo 2 wtedy żeśmy kupili. I ona też sobie nieźle radzi. No, trzmielinka na pniu. Też trzeba przyciąć. Też trzeba przyciąć. Wszystko do nas mówi, byśmy tutaj nie byli. Idziemy na drugą stronę. No, tak. Berberyski. No i królowa. Damesa. A, damesa. Czyli rozciapiżeniec. Bałagan. Jakby tego nie nazwać. Jest piękna. Choina. Tak, Kanadyjska. kanadyjska zresztą. Już nawet ja wiedziałem. No, tak, tutaj jest. I ta marnota. Tak, no ale ona się w tym roku poprawiła. Nawet miała parę kwiatów. Ona fatalnie u nas. Kilka lat już jest posadzona. Kilka lat temu ją posadziliśmy i słabo rośnie. Bardzo słabo. Tam ta buła brzozolistna też rozrosła się bardzo. Trochę ją trzeba poprzycinać, żeby nie pozarastała. Pomijasz. Hortensja. Omijam niektóre. Tam też jest hortensja.
To dostaliśmy od moich rodziców. Mama mówiła, że to jest chyba Anabel. Tak mi się wydaje, że tak mówiła. Ale zobaczymy, nie? Te hosty, no mi się ta podoba. I jeszcze tam dalej jest jedna, też taka duża. Ja w ogóle lubię duże. Tak, ta hortensja już też zaczyna kwitnąć. Tak, tak. Będzie miała sporo kwiatów, widać tutaj już kwiaty, prawda? O, ta hosta mi się bardzo podoba. Ta. Ona jest ogromna. A tu oczywiście jakaś ślimaczka. Tutaj o, to też już kwitnie. Znaczy zaczyna. Ma kwiatki. Mam nadzieję, że... To ta hortensja nam bardzo chorowała. Tak. Ona 4 lata temu była 3 razy taka, a była olbrzymia. Zresztą pokazywaliśmy w którymś odcinku zdjęcie, jak wyglądała kiedyś. Szkoda jej, no ale dobra, no może będzie wszystko w porządku. Tutaj Klematis nam coś w tym roku... Też mocno przemas. Tak. On zarastał każdego roku całą pergolę. Pergoli nie było widać, był Tak, taki gęsty. A tak, w tym i roku miał sporo większe liście, a teraz ma malutkie te listeczki. no jako przemarz chyba, nie? I tak, bo nawet pokazywaliśmy w którymś filmie, że były ścięte liście, więc tutaj no niestety no to tak jest, jak przejdzie pasemko. Tutaj hortensja też będzie miała kwiatki mało, chociaż nie, bo tutaj też widać. O, Nie będzie jeszcze. tak źle. Mnie się podoba ona bardzo ze względu na swoje liście. Są ładne, po prostu są bardzo ładne. Mają taką fajną strukturę, taką pokarbowaną. Super. No dobrze, kończymy spacer. Piwonie, inaczej peonie, to przepięknie kwitnące byliny, a niektóre nawet niewielkie krzewy. Występują w ponad 30 gatunkach, pochodzą z rejonów świata o umiarkowanym klimacie, rosną w południowej i wschodniej części Europy, w wielu obszarach Azji, zaś dwie odmiany można również znaleźć na zachodnich wybrzeżach Ameryki Północnej. Walory ozdobne peonii to przede wszystkim właśnie kwiaty duże, o średnicy od 8 nawet do 20 cm, okrągłe, z licznymi, gęsto ułożonymi, skupionymi płatkami. Płatki układają się tak jakby układały się wręcz w mandale. Są przepiękne. I jeszcze w środku mają te żółte pręciki, do których przylatuje mnóstwo pszczół, co też jest bardzo ważne. Kwitną od maja do czerwca, ciesząc właśnie oko tymi pełnymi lub półpełnymi białymi, żółtymi, różowymi, czerwonymi lub dwukolorowymi kwiatami. W Polsce peonie są niezwykle popularne właśnie ze względu na te walory ozdobne, na duże kwiaty, na różnorodność kolorystyczną, a moim zdaniem również warte uwagi są liście peonii, które mają przepiękny wzór, są powcinane, bardzo ładnie moim zdaniem wyglądają. Piwonie nie lubią przesadzania, mogą rosnąć na jednym stanowisku przez wiele lat, ale właśnie ze względu na to, że nie lubią przesadzania, warto im od razu wybrać stanowisko odpowiednie dla nich, to znaczy słoneczne, ewentualnie półcieniste, ciepłe i osłonięte od wiatru. Najwłaściwszą glebą dla piwoni będzie żyzna, próchnicza i dobrze przepuszczalna gleba o odczynie ewentualnie kwaśnym, lekko kwaśnym. Nie może to być podłoże ani ciężkie, ani podmokłe, bo będą chorowały. Piwonia to piękna, choć delikatna roślina, ale zdecydowanie polecam. Widzę, że przejście robisz, co? Tak, trzeba się odsłonić do ludzi. Kochanie, bo tu już nie można było przejść, prawda? No nie można, tutaj była taka przejście, było tylko takie przejście dla psa. Dla Miśka. No ale wycięłaś nieźle. No, wycięłam. Ale to rośnie błyskawicznie, to nie wiem, kilka Tak. centymetrów na dobę. Może, nie wiem, nie mierzyłam. Ale bardzo szybko. Jest, tak, szybko. Ale co ciekawe, oczywiście, to ma mszycę. A my nie mamy nic na mszycy, ale No jutro właśnie, podjedziemy jutro do sklepu, bo dzisiaj wszystko pozamykane. Coś kupimy i będziemy reagować. Tak, bo jeszcze Wiciokrzew ma mszycę też.
Aha, niestety. okej. Męcząca robota, nie? Ale idzie, co? Powoli. Widać robotę, widać. To nie było chyba robione kilka lat, ze 3 lata, nie? O, nie wiem, właśnie nie kojarzę. Tak? Tak, bo już ta lakierobejca to nie była lakierobejca, tylko lazura ochronna. Już się uszczyła bardzo. Trzeba to teraz czyścić wszystko po kolei i malować na Znaczy nowo. najgorszy jest front, nie? Tak, front, bo jest narażony na słońce, widzicie. Tutaj operuje cały czas słońce. A boki są, że tak powiem, tak jakby nieruszone jak nowe od lat. Tył tak samo. Tył też, tak. A tutaj Chyba tył i boki to nawet nie wiem, czy były w ogóle od początku. no tam się nic nie dzieje. Tam się nic nie dzieje, tak, a tutaj to jest. No sukcesywnie będziemy czyścić i malować, odświeżać. Zobaczcie, jak Beatka maluje. Widzieliście wcześniej, jak był przygotowany domek do malowania, a teraz jest malowanie. Maluje impregnatem i miejmy nadzieję, że na dłużej starczy niż lazura. Jak idzie, Beatka? Dobrze. Główką na świat. Końcóweczka. Aha. No to fajnie. Beata przycina bukszpana. Chodźmy, zobaczymy, jak jej idzie. No jak tam idzie? Kiepawo. Kiepawo? Kiepawo. A powiedz mi, czy ty robisz z tego kółko, czy kwadracik? Wolną Amerykankę. Co będzie, to będzie. Niestety nie mam umiejętności artystycznych, nie wychodzi mi cięcie w ogóle. I jak zaczynam robić poprawki, to już w ogóle kapota totalna. No nie idzie. Nie. Oj, Beatrice, dajesz radę, dobrze ci idzie. No muszę dawać radę, no ale mówię, to totalnie wolna Amerykanka. No żywioł. A zobacz, tu na górze jest, z tamtej strony jest trochę wyżej, a tutaj ode mnie jest trochę niżej. Mówiłam, żebyś się nie czepiał. Weź wyrównaj troszkę, Nic proszę nie cię. będę równać, bo zaraz zejdzie do zera, jak zacznę równać. Idę do Musi ciebie, się równa idę do równanie. ciebie bliżej. Chodź, pokażemy, jak ci idzie przycinanie, co? Co? Nie? Nie chcesz pokazywać? Nie. Nie. No dobrze, kochani, słuchajcie, to kończymy ten odcinek. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Dzięki, że jesteście z nami. I prosimy o Subskrypcje. tak, Lajki. do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień o 10. Jak wszystko pójdzie oczywiście zgodnie z planem. Dbajcie o siebie. Pa, pa.